Cześć, witajcie! Dzisiaj robimy bezę, a ja bezę przygotowuję z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nagrywam ten film przed majówką, a wydaje mi się, że jest to idealne ciasto na majówkę właśnie. A drugi powód jest taki, że tort bezowy jest to tak uniwersalne ciasto, że praktycznie można go przygotować z każdej okazji, a nawet bez okazji. Zacznijmy zatem od początku. W misie miksera mam 8 białek. Świetnym sposobem na zgromadzenie takiej ilości białek jest ich zamrożenie w momencie, kiedy ich nie potrzebujecie. Białka pięknie się przechowują w zamrażalniku, z tym, że upewnijcie się, że przed ubiciem białka zostały całkowicie rozmrożone i doprowadzone do temperatury pokojowej. W momencie, kiedy korzystacie ze świeżych jajek, zachowajcie czujność, tak aby nawet odrobina żółtka nie dostała się do białek, ponieważ to naprawdę wpływa na ubicie piany, pomimo tego, że na tym etapie tego nie widać. Drugim ważnym elementem jest to, aby ubijać pianę niezbyt szybko. Ja to robię zawsze na średnich obrotach miksera. Dzięki temu powietrze, które wtłaczam w pianę, ma równe bąbelki i dzięki temu tworzy stabilną pianę. Gdy piana ubita jest na sztywno, czyli tak dokładnie jak tutaj widzicie, zaczynamy powoli dosypywać cukier. Dodaję w sumie 2 szklanki cukru. I tutaj kolejny kluczowy element sukcesu ubijania bezy jest taki, aby nie przyspieszać tego procesu. Chodzi nam o to, aby cukier miał szansę się rozpuścić, zanim dodacie kolejną partię. Tak więc ja po prostu dosypuję ten cukier powolutku, etapami. Gdy cały cukier jest już dosypany, kontynuujecie jeszcze ubijanie. Tak naprawdę ubijanie bezy powinno zająć Wam w sumie około 15 minut. Po takim czasie będziecie mieli gwarancję, że piana jest właściwie ubita, a beza w piekarniku nie opadnie. Gdy białka są już bardzo dobrze ubite, dodajemy do nich około 2 łyżek soku z cytryny. Ten sok pomaga utrwalić pianę z białek i dodamy jeszcze łyżkę mąki ziemniaczanej. Całość mieszamy mikserem, ale już tylko i wyłącznie do momentu połączenia składników. Następnie gotową pianę wykładamy na 2 blachy. Każda z nich jest wyłożona papierem do pieczenia i narysowałam sobie tutaj taki pomocniczy okrąg o średnicy 20 cm, żeby blaty były równe. Pierwszy blat możemy wygładzić, natomiast drugi blat może mieć już nieco bardziej fantazyjny kształt, ponieważ będzie to blat, który będzie na wierzchu naszego tortu. Blaty bezowe pieczemy w temperaturze 100 stopni Celsjusza przez mniej więcej 2,5 godziny. Następnie studzimy je w otworzonym lekko piekarniku. 300 g malin, u mnie są to maliny mrożone, podgrzewamy w garnku z dodatkiem 2 łyżek cukru. Następnie przecieramy przez sito, aby pozbyć się pestek. Przecier kolejny raz zagotowujemy i gotujemy go na wolnym ogniu do momentu, aż lekko zgęstnieje przez około 10-15 minut. Gotowy przecier studzimy. Pół litra śmietanki 30% ubijamy na sztywno z dodatkiem łyżki 2 łyżek cukru. W momencie, kiedy chcielibyście, żeby Wasz tort przetrwał dłuższy czas, wówczas możecie śmietankę utrwalić jeszcze 2 łyżeczkami żelatyny rozpuszczonymi w 1/3 szklanki gorącej wody. Śmietankę wykładamy na blat bezowy i polewamy sosem malinowym. Następnie przykrywamy drugim blatem i drugi blat na wierzchu również ozdabiam nieco przygotowanym przecierem malinowym. Gotowy tort należy przechowywać w lodówce. I na sam koniec jedna mała rada odnośnie przygotowywania tortów bezowych. Blaty bezowe zawsze odmiękną w kontakcie z wilgocią jakąkolwiek, w tym przypadku kremem ze śmietanki, czy z mascarpone, czy nawet ze śmietanki utrwalonej żelatyną. Te blaty będą zawsze odmiękały. Nie ma na to sposobu, chyba że je w jakiś sposób utrwalicie chemicznie, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek się na to pisał. Tak więc blaty bezowe przekładamy zawsze w ostatniej możliwej chwili. Ubicie śmietanki naprawdę nie zajmie Wam dużo czasu. Możecie sobie przygotować wszystko wcześniej i blaty przełożyć na sam koniec, wkładając je później do lodówki, aby się schłodziło wszystko razem. Dzięki temu będziecie się zawsze cieszyli pysznym, chrupiącym tortem bezowym.
A za przepis serdecznie dziękuję małej cukierence, ponieważ to na jej stronie właśnie znalazłam idealne proporcje do mojej bezy.